w styczniu tego roku przeankietowaliśmy prawie 1200 specjalistów SAP, specjalistów i menadżerów SAP. I to dzięki ich odpowiedziom, ich ogromnej szczerości i zaangażowaniu w odpowiedzi na ponad 70 pytań ten raport mógł powstać. Raport jest podzielony na 8 takich ogólnych sekcji, bardzo szczegółowych sekcji. I o tym wszystkim Państwu opowiemy. Także raz jeszcze witamy Państwa serdecznie i zapraszamy do wysłuchania tych wszystkich informacji, które udało nam się zebrać o rynku pracy SAP w Polsce. Zaczynamy od otoczenia gospodarczego i konkurencji, bo uważamy, że to ma ogromne znaczenie dla świata, w jakim operujemy my i firmy, które zatrudniają specjalistów SAP w Polsce. Na początku każdego rozdziału tego raportu, który będziemy tu omawiali, zobaczą Państwo takie podsumowanie liczbowe najważniejszych rzeczy na temat danego rozdziału. My sobie to dzisiaj pominiemy, bo to Państwo będziecie mogli doczytać. My tu jesteśmy po to, żeby Wam pewne rzeczy nie przeczytać, a wytłumaczyć. I teraz tak, mamy takie 3 siły, które decydują o tym, jak wygląda rynek pracy SAP w Polsce. I o tych siłach teraz opowiem. Pierwsza z nich to kondycja gospodarki i w ubiegłym roku, a jesteśmy pod takim bardzo silnym wpływem tego ubiegłego roku, to był jeden z najgorszych lat dla polskiej gospodarki, jakby nowoczesnej polskiej gospodarki. W ciągu ostatnich 20 lat były tylko 2 tak złe lata, i to był właśnie ten ubiegłoroczny. Gorszym od niego był tylko pierwszy rok pandemii, w którym sztucznie pozamykano pewne gałęzi gospodarki, co wpłynęło na nią bardzo silnie. Więc w takim naturalnym gospodarczym cyklu ten ubiegły rok był dla nas najgorszym w ciągu ostatnich 20 lat. Mieliśmy techniczną recesję, co widać, ale mieliśmy też bardzo wysoką inflację, bo mieliśmy ponad 11% inflację. I to są takie warunki ekonomiczne, w których firmom bardzo trudno jest się rozwijać, i ta recesja, i ta inflacja. Jak sobie z tym poradziła branża IT, to wiemy, wciąż ma mniej projektów niż przed tym kryzysem i borykała się ze zwolnieniami. Natomiast SAP poradził sobie z tą sytuacją gospodarczą dużo lepiej. Jak widzimy, aż 52% badanych przez nas menadżerów powiedziało, że w ubiegłym roku rozbudowywali swoje zespoły, więc nie tylko zatrudniali, ale zwiększali liczebność tych zespołów. 14% mówi, że wielkość ich zespołów się zmniejszyła, ale to się nam od razu wiąże z tym drugim slajdem. Te firmy, które były już po migracji do S/4HANA, one czasami ograniczały liczebność zespołów, dlatego że często te transformacje przeprowadzają zespoły outsourcowe, a te po przeprowadzeniu samej migracji jakby przechodzą do kolejnego projektu. I właśnie ta druga siła to migracja do S/4HANA. Pod ogromną presją tejże siły jest nasz rynek pracy SAP. Do 2027 roku SAP wspiera poprzednie wersje systemu, co oznacza, że firmy w pewnym sensie muszą, może nie muszą, mogą nie migrować się, ale to się też wiąże z wieloma konsekwencjami, ale upraszczając, muszą czy są zachęcane przez SAP do tego, żeby się zmigrować do nowej wersji, a to oznacza wysyp projektów i poszukiwanie dodatkowej puli ekspertów na rynku. I na tym wykresie kluczowe jest to, co widzimy na fioletowo i pomarańczowo. To są te firmy, które już są w trakcie migracji lub planują migrację, czyli to są te firmy, które wytwarzają i będą w najbliższym czasie wytwarzały presję na rynku. Więc tak trochę porównując do dzisiejszej pogody, na rynku pracy SAP jest tak gorąco, jak dziś za oknem, i nie prognozujemy, żeby w najbliższych 3 latach do tego 2027 roku było chłodniej, a pewnie trochę dłużej. Czy w związku z tym firmy odczuwają niedobór specjalistów SAP? Bardzo, bo 72% firm odczuwa taki niedobór, ale tylko, i to tylko biorę w cudzysłów, 48% menadżerów mówi, że w tym roku będzie rozbudowywało znów swoje zespoły. Dlaczego mówię tylko 48%? Przecież po recesyjnym roku to powinno być bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Chodzi mi tylko o to, że 72% menadżerów mówi brakuje mi, a ponad 20 punktów procentowych mniej mówi, że będzie zwiększać zespoły. Dlaczego? Dlatego, że mamy to duże, to szare pole, trudno powiedzieć, a to trudno powiedzieć, to jak rozmawialiśmy z menadżerami, nie tymi ankietowanymi, ankieta była anonimowa, ale generalnie z menadżerami, z którymi współpracujemy, to mówili, bo nie wiemy, ile dostaniemy pieniędzy na projekty i stąd to nie wiem się pojawia. Jak też Państwo widzicie w samym raporcie, który też dostaniecie, są komentarze ekspertów nie tylko naszych, ale też zewnętrznych, w tym z SAP, bo bardzo chcieliśmy, żeby te rzetelne dane były równie rzetelnie skomentowane i żeby równie rzetelne były z nich wnioski.
I ta trzecia, ostatnia już siła, to popyt z zagranicy. Bardzo silnie odczuwalny, za chwilkę powiemy więcej dlaczego on jest tak silny. Ten popyt z zagranicy ma jakby dwie nogi. Jedna to są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tak zwane BIZ-y, czyli to jest ta sytuacja, kiedy zagraniczna firma buduje sobie w Polsce fabrykę, czy jakieś centrum kompetencyjne, taką bezpośrednią swoją obecność ma, a ta druga noga to jest ta, gdzie firmy nie inwestują w Polsce bezpośrednio, ale zatrudniają do siebie naszych specjalistów. Widzimy to bardzo silnie, szczególnie ze strony firm niemieckich, ale nie tylko. Odnośnie tego BIZ-u dodam jeszcze tylko, co tu widać, że Polska w latach 20-22 była na 3. miejscu na świecie pod względem tego, jak mocny był impact tych BIZ-ów, inwestycji zagranicznych na gospodarkę, a w ubiegłym roku ten odsetek był jeszcze wyższy, bo wynosił 3,9%. To teraz Piotr o tym, dlaczego ta zagranica i nie tylko zagranica tak bardzo się naszymi kandydatami interesuje. Ale żebyśmy słyszeli, to Piotr musi włączyć mikrofon. Niestety Cię nie słychać. Pewnie słuchawki. Nie, ja Cię nie słyszę. Czy ktoś z Państwa słyszy? Dobra, pani Renata pisze, że też nie słyszy. Piotr, to zachęcam Cię do walki z dźwiękiem, a może ja w tym czasie troszkę Państwu opowiem my tu możemy trochę zmienić kolejność, więc ja myślę, że ja przejdę sobie powolutku do kompetencji i kierunków rozwoju, a w tym czasie może Ci się uda odzyskać, Piotrek, głos. Kompetencje i kierunki rozwoju na tym rynku. Widzimy... Halo? Czy teraz już mnie słychać? Tak, super, mamy Cię. Miałem małego technicznego psikusa. Tak, więc nie tylko dlaczego ta zagranica sięga po naszych konsultantów, specjalistów, ale też jak oni przede wszystkim wyglądają, czym się zajmują i czym się charakteryzują. Zaczynając od strony czysto demograficznej, no to jeżeli możemy spojrzeć na nasz rynek przekrojowo, to co jest bardzo atrakcyjne, to najbardziej liczebna grupa specjalistów SAP, bo ponad 50% znajduje się w tym przedziale wiekowym 30-39 lat. Nadal mamy bardzo ciekawą grupę osób wchodzących na rynek, tych najmłodszych, bo to jest aż 19%, co jest dobrym prognostykiem do tego, żebyśmy wytwarzali bardziej zaawansowanych i doświadczonych specjalistów w przyszłości. Gdy spojrzymy na płcie, no to rzeczywiście dość mocno zdominowaną grupa przez mężczyzn, natomiast jeżeli porównamy ten rynek SAP, który jest pewnym wycinkiem rynku IT, to nadal to wygląda dużo ciekawiej, a gdybyśmy spojrzeli bardziej dokładnie, to widzimy doskonale, że panie w SAP-ie pojawiają się i są najbardziej liczebne właśnie w tych grupach wiekowych młodszych. Co też ciekawe, one w pewien sposób inaczej w tej branży się pojawiają, często bardzo migrując z kierunków key userów, migrując z kierunków biznesowych, rozpoczynają swoją karierę w biznesie, natomiast przychodzą za chwilę jako konsultanci SAP do tego, żeby funkcjonować w środowiskach i projektach. Są to bardzo dobrze wykształceni ludzie przede wszystkim, bo praktycznie wszyscy mają wykształcenie wyższe, a aż 21% ma wykształcenie wyższe podyplomowe, co jest takim znamiennym dla tej grupy specjalistów atrybutem, w którym oni nie tylko cały czas rozwijają swoje kompetencje, budują doświadczenie, zbierają wiedzę merytoryczną, ale również poprzez certyfikacje, jak również szkolenia i kolejne kierunki studiów pozyskują dodatkową wiedzę, bardzo często właśnie z tych obszarów biznesowych, w których funkcjonują. To, co jest również wyjątkowe dla tej grupy, bo gdy spojrzymy na kierunki studiów, które oni kończyli, to ciężko powiedzieć, żeby to byli informatycy. Bo jedynie, jeżeli odetniemy z tej grupy całej abaperów, których z zrozumiałych względów po prostu programistów, to jedynie 20% konsultantów SAP skończyło studia informatyczne. W olbrzymiej większości były to inne kierunki związane z ekonomią, zarządzaniem, wszelkiego rodzaju kierunki inżynieryjne, logistyka, finanse, ale również humaniści dołączają do grona konsultantów SAP po to, żeby wykorzystywać swoje kompetencje biznesowe, konsultingowe i świadczyć usługi, a nie tylko opierać się o technologię.
I bardzo ciekawym elementem, który pojawia się w naszym badaniu, zapytaliśmy również konsultantów, skąd oni pozyskują wiedzę o SAP-ie, o rozwiązaniach, o wiedzę, którą wykorzystują na swoich projektach bądź w pracy z firmami. To tutaj studia są wyjątkowo mało doceniane, bym powiedział, przez specjalistów. Bardzo często o tym SAP-ie się nie uczyli po prostu na studiach, bo takich kierunków jest mało, chociaż to się również zmienia. Pojawiają się coraz częściej kierunki podyplomowe, bardzo mocno nastawione w szczególności dla key userów, którzy od lat korzystają z SAP-a, a dziś chcą wejść na ścieżkę konsultingową i te studia podyplomowe przygotowują ich bardziej do tego, żeby to wejście było jak najbardziej efektywne i merytoryczne. Natomiast w największym stopniu wiedzę o samym rozwiązaniu SAP konsultanci pozyskują w praktyce samodzielnie bądź od innych specjalistów, z którymi współpracują na projektach u danych organizacji. I wracając do tematu key userów, który w ostatnich latach bardzo mocno nam się nasila, bo jest to kolejne źródło, mówiąc bardzo kolokwialnie, być może nawet brzydko, produkowania naszych specjalistów, okazuje się, że większość obecnych konsultantów SAP w jakimś stopniu przez ostatnie lata była użytkownikami systemu lub była key userami i to z tego kierunku zaczynają migrować do tego, żeby tym konsultantem pozostać. My w rozmowach z naszymi klientami, którzy często budują centra kompetencyjne, budują zespoły specjalistów SAP, mówią, że to jest ich sposób również na to, aby tych nowych, młodych ludzi pozyskiwać i pozyskiwać te osoby do swoich zespołów, którzy są bardzo często przez lata pracujący w dużych centrach usług wspólnych, doskonale znają biznes, doskonale znają procesy firmowe i to, czego im brakuje, to jest ta kompetencja konsultingowa, ale również po prostu konfiguracyjna systemu i tego się uczą, to pozyskują u nowych pracodawców w momencie, kiedy migrują do roli specjalisty SAP. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o kompetencjach, no nie można pominąć również znajomości języków obcych i tutaj wszyscy praktycznie komunikują się w języku angielskim, natomiast duże grono konsultantów SAP mówi również w języku niemieckim i jest to zrozumiałe. Niemcy przede wszystkim źródło i kolebka SAP-a, ale również wielu biznesów tutaj w Polsce i tak samo jak naszym konsultantom i naszym tutaj biznesom potrzebny jest język polski często i to jest taka bariera, jeżeli mówimy o pracy konsultanta w fabryce, na magazynie, gdzie musi komunikować się z użytkownikami, którzy często mówią po polsku, nie korzystają z języka angielskiego. Tak samo w przypadku realizacji kontraktów, projektów za granicą w Niemczech, tam również ten niemiecki jest niezbędny. Konsultanci to mają tego świadomość i budują te kompetencje, a to wiąże się również z faktem, że często w przypadku osób, które posiadają język niemiecki na poziomie komunikacyjnym, też te stawki są bardziej atrakcyjne, aniżeli tego języka nie mają. Piotr powiedział trochę o tym, w jakim wieku są specjaliści SAP w Polsce i to jest takie wyróżniające nasz rynek, bo u nas ten trzon rynku stanowią ludzie między 30 a 39 rokiem życia. Ich jest najwięcej. To są ludzie bardzo młodzi, tak zwani milenialsi. O nich się często mówi, że raczej pracują więcej niż mniej. Natomiast ten ich młody wiek jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, oni mają do emerytury 20-35 lat, a po drugie, w krajach skandynawskich na przykład ten trzon rynku to jest raczej 55+. I jak nasi konsultanci, którzy z nami współpracują, jadą na projekt do Niemiec i mają na przykład, nie wiem, 48, generalnie koło 50 i wracają z tego projektu i mówią nam, że oni tam byli najmłodsi w zespole. I to nie szkodzi, bo w SAP-ie nie ma ageizmu, w SAP-ie liczą się kompetencje, natomiast to ma znaczenie o tyle, że ci nasi właśnie mają 20-30 lat do emerytury, a ci za granicą mają często do emerytury 5-10 lat. I to jest taki argument, który sprawia, że zagranica bardzo chętnie sięga po naszych konsultantów. Ale to nie jest jedyny argument, bo oni oprócz tego, że są młodzi, to jeszcze są, już są, jednocześnie są bardzo doświadczeni. Mamy bardzo dużo na rynku takich specjalistów, ekspertów, seniorów ekspertów, którzy mają 10-15 lat doświadczenia. To całkiem spora grupa, bo ich jest niespełna 30%, ale pamiętajmy, że SAP w Polsce jest 29 lat.
Więc już jest ich całkiem sporo. Natomiast, co bardzo interesujące, mamy też dużą grupę tych ludzi do 2 do 4 lat, tak? To jest 40%, gdyby zsumować te dwa słupki. I w Niemczech na przykład firmy mają ogromny problem z tym, żeby zachęcić do wchodzenia do SAP-a młodych. Ja rozmawiałam kilka dni temu z naszym klientem, który jest właśnie, firma jest niemieckiego pochodzenia i często gdzieś tam się radzą menadżerowie międzynarodowo odnośnie różnych wyzwań i on powiedział, że tam organizuje jakieś spotkania na piwo z tymi młodymi, żeby w ogóle zachęcić ich w jakikolwiek sposób do spotkania. U nas tego problemu nie ma. My mamy 40% młodych w SAP-ie, bo ten SAP, który może się wydawać, nie wiem, w Niemczech młodym nudny, w Polsce jest atrakcyjny, bo jest bardzo stabilny, to jest stabilna praca, stabilne zatrudnienie i to są dobre pieniądze. Więc na razie prognozujemy, że ten napływ młodych ludzi do SAP utrzyma się i nie zabraknie nam specjalistów. Właściwie do końca naszych karier zawodowych nie spodziewamy się, żeby tych ludzi w Polsce brakowało. No inna kwestia jest taka, że nie tylko polskie firmy czy firmy w Polsce po nich sięgają. Więc mamy i młodych, i doświadczonych. Ma kto tych młodych uczyć, o ile oczywiście w firmach stworzymy przestrzeń do tego, żeby tych młodych uczyć. Pani Katarzyno, widzę Pani wiadomość i z przyjemnością się odezwę, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o poziom doświadczenia, kogo firmy będą szukać, więc w tym roku mamy trochę zmianę, mamy takich klientów, z którymi pracujemy właściwie prawie od początku istnienia firmy, a takich, z którymi 3-4 lata to bardzo dużo i to było tak, że do tej pory koledzy i koleżanki z działu sprzedaży mówią nam, że do tej pory najczęściej firmy szukały seniorów i ekspertów i te same firmy, które jeszcze rok, 2-3 lata temu szukały ludzi z 10-15-letnim doświadczeniem, to w tym roku szukają ludzi z 5, 6, 8-letnim doświadczeniem. I właściwie jedynym powodem tej zmiany jest to są same firmy, na te same właściwie stanowiska, czy na podobne. Ta zmiana wynika tylko z jednego powodu, pieniądze. Jakby firm po prostu nie stać po tym trudnym roku i przy tych wysokich stawkach, czasami na tych ekspertów, więc po prostu obniżają wymagania odnośnie doświadczenia kandydata. Natomiast, o tym powiem jeszcze na koniec, to wróci, jakby ci eksperci i seniorzy nie mają się absolutnie czego obawiać, firmy będą po nich wracały w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o moduły, to można by powiedzieć w dużym uproszczeniu, że specjaliści znają te moduły, które są najpowszechniejsze w polskiej gospodarce, czyli produkcja, logistyka, sprzedaż, oczywiście finanse, bo jak firma ma SAP-a, to najczęściej z tych modułów finansowych też korzysta. To, co widzimy, jaką zmianę widzimy względem ubiegłego roku, to widzimy ją w obszarze danych, czyli tam, gdzie przybywa kompetencji. Przybywa ich w obszarze danych, przybywa ich w obszarze bezpieczeństwa, no i mamy też więcej EWM-ek, co też widzimy zresztą po popycie wśród klientów. Jeśli chodzi o kompetencje takie inne niż modułowe, to tak, mamy S4HANA, to mniej więcej te ponad 30% odzwierciedla ten poziom tego, ile firm już jest po transformacji, to się mniej więcej pokrywa. Sporo kompetencji w obszarze ABAP-a, ale proszę pamiętać, że to nie są tylko ABAPerzy, to są również konsultanci, którzy umieją ABAP-a, bo sporo konsultantów chce i deklaruje, że będzie się ABAP-a uczyło, po to, żeby trochę być bardziej samodzielnymi, niezależnymi może, tak, od ABAPerów, żeby pewne proste debugowania robić samemu. Co też ciekawe, odnośnie kompetencji Polaków, to jest to, że statystycznie policzyliśmy sobie, taki konsultant w Polsce, i widzimy to też w praktyce, zna 2-3 moduły. Za granicą to jest najczęściej 1, więc to też jest taki dodatkowy argument dla zagranicy, w Polsce też, żeby zatrudniać naszych, bo brzydko powiem, płacąc jednemu człowiekowi ma się kompetencje statystycznie 2,5. O tak średnio zaznaczali. S4HANA częściej znają eksperci na kontraktach niż na innych formach umów. No to dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, najczęściej jak jest transformacja, to tą pierwszą siłą transformującą są właśnie kontraktorzy, bo to jest często projekt. Tu się pojawia po raz pierwszy takie sformułowanie jak wewnętrzne B2B. Ja to rozszyfruję dla tych Państwa, którzy mogli się z tym nie spotkać. To jest taka sytuacja, kiedy firmy zatrudniają specjalistę, to jest ich człowiek wewnętrzny na dłużej, natomiast zwykle on poprosił o B2B zamiast etatu, natomiast kontrakt B2B to jest ten klasyczny kontrakt, czyli wtedy, kiedy ktoś pracuje na takim projekcie, to jest taka charakterystyka rynku pracy SAP, te projekty. Tu widzimy, jak się nam rozkłada seniority versus kompetencje. Polecam do zerknięcia sobie potem w raporcie na ten dość skomplikowany wizualnie raport. Powiem tylko, że generalnie znajdziemy każde seniority właściwie w każdym
module czy zestawie kompetencji. No nie mamy juniorów wśród architektów czy liderów, ale to chyba dosyć logiczne. I to, czego się będą uczyć w najbliższych 3 latach, bo może nie tyle prognozujemy jakoś mocno w tym raporcie, ale o pewne rzeczy zapytaliśmy w takiej dłuższej perspektywie dla Państwa, to będą się znowu uczyć tego ABAP-a i to nie tylko ABAP-erzy, ale też konsultanci Fiori. W ogóle jeśli chodzi o obszar Fiori, to widzimy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o kompetencje, no i te wszystkie moduły, które są takie w Polsce powszechne. Tak, a teraz pytanie, jak zatrudnić tych specjalistów? I okazuje się, że 65% specjalistów dziś pracuje w oparciu o umowę o pracę. Oczywiście za chwilę zejdziemy troszkę niżej, bo to wymaga rozdzielenia tego, w jaki sposób na to patrzymy względem wieku, względem seniority i doświadczenia. Pozostałe 35% wybiera czy to umowę kontraktową przez firmę outsourcingową, agencję rekrutacyjną, czy jak Ania wspomniała już zewnętrzne B2B. I dlaczego wybierają umowę o pracę? Tu są te formy bardzo często po prostu standardowe, bym powiedział, te powody. Bezpieczeństwo zatrudnienia, płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, ale też to, co jest istotne i na co warto zwrócić uwagę, że w przypadku umów o pracę konsultanci zaznaczają to poczucie wspólnoty i przynależności do organizacji, że potrzebują tej identyfikacji. I oczywiście, jak czasami zdarzają się takie wyjątki, że również w kontraktach takie poczucie integralności z organizacją się zdarza, no to natomiast to jest zupełnie inna forma. Bardzo często te kontrakty są po prostu terminowe i to, że on się kończy, ten kontrakt, to bardzo dobrze. To znaczy, że ta praca została wykonana, że ten projekt został zrealizowany i organizacja może pójść dalej, a kontraktor szuka kolejnego zlecenia, kolejnego projektu, w którym może się wykazać i popchnąć organizację do przodu w jej transformacji. Prawda też jest taka, że im starszy, bardziej doświadczony konsultant, tym większa skłonność do pracy kontraktowej, do pracy projektowej niż do umowy o pracę i to też jest naturalne, ponieważ jego kompetencje, doświadczenia wykorzystywane są w tych najtrudniejszych sytuacjach dla organizacji, tam gdzie organizacja szykuje się do rolloutu, tam gdzie mamy migrację, tam gdzie mamy pierwsze wdrożenie i wtedy ci konsultanci po prostu funkcjonują na zasadach projektowych. Dużo rzadziej spotyka się właśnie, żeby konsultanci z tym najwyższym doświadczeniem spędzali czas na umowę o pracę w jednej organizacji. Tu jest dużo większa skłonność do poszukiwania kolejnych projektów. Zdecydowanie w większości, jeżeli mówimy o umowie o pracę, wybierają panie tę umowę. Rzadziej się pojawiają w sytuacjach kontraktowych, gdzie pracują na konkretnych projektach. Natomiast od strony organizacji, z których rozmawiamy, firm, które planują zatrudnianie specjalistów SAP, no to umowa o pracę jest tym takim najbardziej pożądanym dzisiaj formą współpracy, co nie oznacza, że inne nie funkcjonują, bo one nadal będą, zarówno przez firmy konsultingowe, agencyjne, jak i bezpośrednie B2B. Natomiast ta umowa o pracę przez pracodawców jest tutaj najbardziej podążana dzisiaj do rozbudowy ich wewnętrznych zespołów, co też oznacza, że w przypadku tej sytuacji no ta konkurencja o pracownika, który będzie chciał współpracować na umowie o pracę, będzie w najbliższych miesiącach i być może latach jeszcze większa, bo pula tych osób będzie ograniczana, a pracodawcy będą chcieli korzystać z tej formy współpracy. Statystycznie średnio kontrakt, który dzisiaj jest realizowany, gdy pytaliśmy naszych konsultantów, to jest 12 miesięcy. To jest zarówno powiązane bardzo często z cyklem finansowym danej organizacji, z budżetowaniem danego projektu, bądź 1,5 roku. Natomiast to też wynika z faktu, że te projekty migracyjne po prostu są też długie i te kontrakty są odpowiednio do tego dostosowane, żeby ci specjaliści mogli funkcjonować przy projektach. Natomiast bardzo często one są również przedłużane i to też widzimy u naszych konsultantów, gdzie mamy specjalistów na kontraktach rocznych, przedłużanych rok do roku od kilku lat dla naszych klientów, którzy współpracują z nimi, rozwijają produkty bądź realizują czysto projekty wdrożeniowe i rozwojowe u naszych klientów. Bardzo ciekawe pytanie, które czasami elektryzuje społeczność i klientów, ale też konsultantów, czyli dla jak wielu firm w danym jednym i tym samym momencie pracują nasi specjaliści i w dużej mierze są to odpowiedzi, gdzie wskazują jednego pracodawcę, ale zdarzają się też oczywiście więcej. Około 20% łącznie specjalistów pracuje dla więcej niż jednego klienta i to
wynika w dużej mierze z faktu tych kontraktów, specjalizacji. Panie Sławomirze, od razu odpowiem. Nasz raport bazuje zarówno na odpowiedziach pracowników, czyli tutaj to jest 1200 odpowiedzi, oraz odpowiedzi firm, które ankietowaliśmy, którzy byli naszymi klientami, bądź byli firmami. Będą. Tak. Więc tak, to i pracownicy, i pracodawcy. Tak więc 20% pracuje dla więcej niż jednego klienta i mogłaby się tutaj zapalać taka lampka ostrzegawcza, czy przypadkiem nie mamy tej sytuacji overemploymentu, natomiast to raczej to jest zdecydowana większość z tych osób pracuje po prostu na określony część etatu, dzieli ten etat pomiędzy 2 bądź 3 pracodawców i w dużej mierze dotyczy to również tych bardziej doświadczonych specjalistów, którzy po prostu wykonują takie misje specjalne, bym powiedział, projektowe, są angażowani do tych trudnych etapów projektowych u danej organizacji. To, co jest też istotne, bo o to również pytaliśmy, czyli jaka jest otwartość na zmianę obecnego miejsca pracy przez naszych specjalistów i w przypadku umów o pracę ta otwartość jest bardzo duża w porównaniu do pozostałych. A jakie są powody? Oczywiście względy wyższego wynagrodzenia, tutaj stawka cały czas dyktuje nam kierunek, w którym podążają specjaliści, ale również lepsza perspektywa rozwoju i większe zróżnicowanie projektów. Czyli można powiedzieć, że stawka, tak, to trzeba dbać, tutaj pilnować tego, natomiast pewnie nie można tego podnosić w nieskończoność i nadal to musi mieć po prostu zwyczajne, zachować opłacalność biznesową, natomiast to, co możemy dużo jeszcze zrobić w roli menadżerów, osób odpowiedzialnych za zespoły wewnątrzorganizacyjne, to zapewnić ten rozwój i szukać tego, aby te projekty były zróżnicowane i atrakcyjne dla tych osób, żeby mogli również budować swoje doświadczenie i pozyskiwać specjalizację swoją. Miejsce wykonywania pracy, czyli też taki bardzo elektryzujący pewnie Państwa temat. Po ubiegłorocznym raporcie jeden z klientów zapytał nas, gdzie oni są, więc mu pokazaliśmy, gdzie oni są, nie tylko mu, wszystkim odbiorcom tego raportu, bo to faktycznie dosyć istotne, szczególnie kiedy w poprzednich latach tak mocno pracowaliśmy zdalnie, a w ubiegłym roku i w tym części firm zależy na tym i części pracowników, żeby się coraz częściej spotykać w biurach. Więc jak widzimy tutaj, największe takie skupiska ekspertów mamy w województwie mazowieckim, czyli wokół Warszawy, podobnie to widać wokół Wrocławia. I to wynika z tego, gdzie jest najwięcej centrów kompetencyjnych, gdzie jest najwięcej dużych międzynarodowych firm w Polsce, to ale ten Dolny Śląsk to też jest kwestia tego i w ogóle południe Polski, kwestia tego, na jakie lokalizacje w ciągu tych ostatnich 29 lat wybierały sobie firmy, które mają SAP. Bardzo wielu, bo ponad połowa specjalistów realizuje projekty dla zagranicznych firm. Jeśli to są zagraniczne firmy, to nie jest do końca tak, że bezpośrednio oni je realizują zwykle za pośrednictwem tych firm konsultingowych. Tam wcześniej Państwo widzieli, że ponad połowa badanych pracuje dla firm konsultingowych lub przez firmy konsultingowe, także takie jak nasza. A jeśli już pracują dla zagranicznych firm, czy realizują projekty dla zagranicznych firm, to zdecydowanie najczęściej są to firmy niemieckie, ale generalnie firmy z krajów DACH, skandynawskie czy firmy amerykańskie. Najczęściej w tej chwili jeszcze, zaraz wyjaśnię to jeszcze, specjaliści SAP pracują w pełni zdalnie albo w takiej hybrydzie z przewagą pracy zdalnej, czyli 3-4 dni z biura. Najchętniej w domu zostają seniorzy i eksperci, juniorzy trochę bardziej chętnie przychodzą do biura. Natomiast już tłumaczę, dlaczego mówiłam, że jeszcze teraz, bo to się powoli zaczyna zmieniać. Ten wykres sugerowałby, że bardziej niż powoli, bo zapytaliśmy naszych ankietowanych kandydatów, w przypadku bardzo dobrej oferty pracy, która spełnia wszystkie ich oczekiwania, jak wiele dni byliby skłonni przychodzić do biura i tak oto właśnie odpowiedzieli, czyli widzimy, że tylko niespełna 13%
upiera się, znów w cudzysłowie, przy pracy wyłącznie z domu, a właściwie 3/4 rynku jest skłonnych pracować w pełni z biura albo 3-4 dni z biura. Natomiast proszę pamiętać, że to jest pytanie o skłonność. Ze skłonnością i badaniem skłonności jest tak, że gdyby dzisiaj ktoś mnie zapytał, czy mogę przyjechać do Krakowa, a łączę się z Państwem spod Warszawy, to bym powiedziała, że taką skłonność mam i jestem otwarta na taką wyprawę, ale mam jeszcze kilka rzeczy dziś w pracy i po pracy do załatwienia, więc skłonność jest, z realizacją musiałabym trochę dłużej pomyśleć. Tłumaczę to badanie, dlatego że to będzie bardzo istotne w kontekście motywacji do zmiany pracy i do pozostawania u obecnego pracodawcy, więc proszę, patrząc na ten wykres potem w raporcie, mieć troszkę z tyłu głowy, że to jest pytanie o skłonność, bo to ma tutaj akurat duże znaczenie. No i skłonność do podróżowania jest, pod warunkiem, że rzadko i że blisko. To takie szczególnie istotne dla tych firm z południa Polski, bo często klienci z Krakowa pytają nas, jakby na jaką pulę kandydatów, nie wiem, z okolic Wrocławia mogą liczyć. A to, co się wydarzyło w tym roku, jeżeli chodzi o zmiany stan miejsca pracy, i to jest taki slajd, gdy postawię się w roli osoby odpowiedzialnej za zespół, menadżera zespołu, to jest taki slajd, którego bardzo nie lubię, bo 28% osób w ostatnim roku zmieniło pracę. Co ciekawe, te deklaracje rok wcześniej, które nam składano w raporcie, to było 26%, więc deklaracje, a fakty rzeczywiście się mocno pokryły. My się trochę kłócimy w ogóle o ten slajd, znaczy o ile się za bardzo się nie umiemy kłócić akurat. Natomiast jak Piotr zobaczył to po raz pierwszy, to powiedział, złapał się za głowę i powiedział, jak bardzo dużo, 28%. Ja powiedziałam, nie, szefie, to jest bardzo mało, bo Piotr patrzy na to z punktu widzenia szefa sporego zespołu, ja z punktu widzenia badaczki rynku pracy. A jeśli patrzymy na przykład na badanie Gallupa z ubiegłego roku, w którym 51% badanych pracowników globalnie deklaruje zmiany w pracy, no w Europie to jest znacznie lepiej, bo 34%, to mu tłumaczy Piotr, 28% to jeszcze mało, będzie gorzej. Tak, natomiast to bardzo mocno pokazuje, jak ważne są w tym przypadku procesy onboardingu, ale również tego offboardingu, tego zejścia pracownika z naszego zespołu, przekazania wiedzy, zabezpieczenia jego obowiązków, bo no przecież jeżeli ktoś nam odchodzi, no to te obowiązki pracy, projekty, to tu się nic nie zatrzymało, to nadal funkcjonuje i musimy o to zadbać, więc to jest szalenie duże wyzwanie na pewno dla menadżerów po to, żeby rzeczywiście zespoły nie straciły efektywności i jakości świadczonych przez siebie usług. Jak to wygląda przekrojowo już bardziej w poszczególnych grupach wiekowych, to co ciekawe, to ta zmiana zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach była praktycznie taka sama w każdej grupie wiekowej. Czyli nie możemy powiedzieć, że to młodzi bardzo zmieniają, bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo zbliżone w każdym przedziale wiekowym, w każdym poziomie seniority. Jeżeli mówimy o rotacji w stosunku do formy zatrudnienia, no to tutaj oczywiście najczęściej ta zmiana występuje w przypadku typowych kontraktów outsourcingów, bo po prostu projekty się kończą bardzo często, bądź ci kontraktorzy mają jednak trochę większe tendencje do tego, żeby zmieniać projekty i zmieniać pracodawców. W przypadku umów o pracę było to 26%. Natomiast tych powodów, dla których to się wydarzyło, w większości przypadków to była decyzja po stronie specjalisty. W przypadku 5% zaledwie było to zwolnienie, czyli decyzja ze strony pracodawcy, a 20% to właśnie kończące się kontrakty, kończące się projekty, bądź jakieś duże zmiany wewnątrz organizacji, które po prostu wyeliminowały potrzebę tutaj realizacji. I to 77%, przepraszam, że ci się wtrącę, to pokazuje, jak bardzo silny mamy rynek pracownika. Podobno się już nie mówi rynek pracownika, ale chodzi mi o to, jak ogromny, jak bardzo to kandydaci decydują o zmianie pracy, a nie firmy. Tak, i to właśnie bez względu, czy to właśnie będzie umowa, czy to będzie kontrakt, to zawsze była praktycznie decyzja po stronie specjalisty, a nie organizacji. A jakie były konkretne powody zmiany pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy? No i znów to wynagrodzenie tutaj królowało, natomiast praktycznie na tym samym poziomie była chęć i możliwość rozwoju, którą bardziej upatrywali u nowego pracodawcy niż obecnie w danej organizacji. Tu na pewno takim elementem, który może
zabezpieczyć menadżera przed tym, żeby ta ucieczka była, no to jest właśnie dobieranie odpowiednio zadań, projektów. Wiele organizacji jest dziś na etapie tego planowania HANY i wiemy bardzo dobrze, migracji do HANY, i wiemy bardzo dobrze, że jest to element w dużej mierze zależny od budżetu organizacji. To jest finansowo duże przedsięwzięcie. Natomiast z takich już bezpośrednich rozmów ze specjalistami wiemy doskonale, że ta wizja i konkretna data, do której się szykujemy, kiedy ten projekt wystartuje, jest elementem takim kotwiczącym pracownika w danej organizacji i może sprawić, że on będzie chętniej czekał, żeby doświadczyć tego projektu migracyjnego u danego pracodawcy i może to finalnie być tym argumentem za tym, żeby pozostać. A czy planują zmieniać pracę w najbliższych 12 miesiącach? No 28% deklaruje, że tak, czyli prawdopodobnie wywiążą się z tej deklaracji, tak podobnie w zeszłym roku i w tym roku będziemy mieli ten wskaźnik na poziomie tych 30%. Tutaj Anna bardzo często mówi, że ta grupa nie wiem, to jest ta grupa, którą jest bardzo łatwo też przekonać do tak, ponieważ to są takie osoby, które jeżeli przyjdzie do nich ciekawa oferta, to są bardzo nastawione na to, żeby po prostu tę ofertę przyjąć. Co w ogóle bardzo istotne w tym badaniu, proszę zwrócić uwagę na to, że mamy 2 punkty procentowe więcej tych, którzy mówią, że zmienią pracę, czyli nie tak dużo, nic strasznego dla menadżerów niby. Natomiast ta grupa nie wiem w tym roku to jest 49%, to jest połowa pracowników firm z SAP, mówi nie wiem. Co oznacza nie wiem w takim badaniu? W takim badaniu nie wiem oznacza, to zależy z jak dobrą ofertą zadzwoni do mnie konkurencja. Więc jakby na tej podstawie nie tyle gdzieś tam rosnącej tej skłonności do zmiany pracy, ale właśnie tego nie wiem, ja przewiduję, że w kolejnych 12 miesiącach ta rotacja będzie sporo. Ja bym się spodziewała takich 32, nawet 34%, natomiast to oczywiście zależy od ofert konkurencji. Mamy tylko 22% tych, którzy mówią na pewno nie zmienię pracy, czyli statystycznie w Państwa zespołach 1 na 5 osób mówi ja na pewno zostanę. To bardzo, bardzo mało i to jest taki dla mnie w pewnym sensie szokująco niski wskaźnik, ale on z pewnych rzeczy wynika, znaczy on wynika po prostu z inflacji w dużej mierze. Jakie będą motywacje do tej zmiany w najbliższych 12 miesiącach? I znów wynagrodzenie tym razem bardzo mocno szybuje i w przypadku specjalistów SAP przez ostatnie 2 lata w części organizacji stawki były mrożone ze względu na fakt, że mieliśmy trudniejszą sytuację gospodarczą. Nie wszyscy te podwyżki otrzymali, zrealizowali, więc teraz ten apetyt jest duży. I to dużo wyższy aniżeli aktualnie obowiązujący poziom inflacyjny, co być może będzie przekraczało znacząco wynagrodzenia obecnych pracodawców i plany budżetowe, ale to właśnie ta motywacja finansowa tutaj jest największą zmianą, największym powodem do tego, żeby zmienić pracodawcę, rozpocząć w nowym miejscu. I proszę zwrócić uwagę, że tam wśród tych, którzy zmienili faktycznie pracę i gdzie pytaliśmy ich o powody, to pieniądze i rozwój były ex aequo. I tam te inne czynniki też były ponad 20-30%. Jeśli pytamy o pozostanie w firmie na dłużej, to też mamy ten rozwój i wynagrodzenia mniej więcej ex aequo. Natomiast w przypadku tych, którzy mówią, że na pewno zmienią pracę i w przypadku tych, którzy mówią nie wiem, jak bardzo wyżej niż cokolwiek innego są pieniądze, nam to mówi, że to już jest i będzie taki mocny rok negocjacji. Na rynku jest bardzo dużo takich kandydatów, którzy właściwie nie są pewni, czy oni chcą zmienić pracę, ale sprawdzają, jak rynek ich wyceni. I jeśli rynek wyceni ich na sporo więcej niż obecny pracodawca, to oni wtedy te prace zmienią. Więc widać tu różnicę w tych wskaźnikach. A jak mówiłam o pracy zdalnej, to było dosyć istotne dla nas, że mówiłam Państwu, że to są tylko ta hipotetyczna chęć do przychodzenia do biura. Natomiast tu właśnie przy pozostaniu u obecnego pracodawcy aż 46% badanych powiedziało, że możliwość pracy zdalnej zatrzyma ich tu, gdzie są. I to jest dla nich ważniejsze nawet niż pieniądze, nawet niż możliwość rozwoju. Minimalnie, ale nawet bardziej. Natomiast to, co też jest ciekawe poza pracą zdalną, to
że o tej motywacji do pozostania u danego pracodawcy nie decyduje możliwość awansu, co oznacza, że większość specjalistów idzie i zakłada swoją karierę nie w pionowej strukturze organizacyjnej, zbierając kolejne szczeble i pagony menedżerskie, tylko właśnie rozbudowując swoją wiedzę, doświadczenie i budując swoją ścieżkę czysto ekspercką u danego klienta. I teraz coś, co elektryzuje pracodawców jeszcze bardziej niż rotacja, jeszcze bardziej niż praca zdalna nawet, czyli wynagrodzenia. I one faktycznie w tym roku są szczególnie istotne. To jest tak, że na rynku pracy zawsze wynagrodzenia są istotne, to jest dla nas jasne. Natomiast ten rok, w którym mieliśmy 11% inflację, czyli ubiegły rok, sprawił, że te rozmowy o pieniądzach w tym roku są jeszcze trudniejsze niż zwykle. Tak jak Państwu mówiłam na początku, mieliśmy recesję, trudny czas dla firm, ale mieliśmy też 11% inflację i w tej ponad 11% inflacji, rok wcześniej też przecież była bardzo wysoka, 3/4 specjalistów SAP dostało podwyżki. Dla mnie to jest trochę wykres o tym, jak ogromny to był wysiłek finansowy dla firm, żeby z jednej strony samym sobie poradzić z inflacją, przecież koszty produkcji, utrzymania, wszystko rosło i jeszcze wygenerować takie spore podwyżki, bo spójrzmy, że ponad połowa specjalistów mówi, że dostała te podwyżki ponad 10%, co przy stawce juniora to jest może jakoś tam do dźwignięcia, natomiast jak mówimy o stawkach seniorów i ekspertów, które potrafią przekraczać 200-300 zł, to już są naprawdę za godzinę, to już są naprawdę bardzo spore sumy. Czy wynagrodzenie ich satysfakcjonuje? Tak. Tak odpowiedziało 45%, wydawałoby się, że nie dużo, natomiast tu znowu muszę jako badaczka uzupełnić, że jeśli pytamy ludzi o to, czy są usatysfakcjonowani ze swojego wynagrodzenia, to nawet ci, którzy są, chętnie odpowiedzą nie. To taka specyfika badań wynagrodzeń. Bardziej usatysfakcjonowani są oczywiście eksperci i seniorzy, co nas nie dziwi, bo znamy ich stawki. W kolejnych 12 miesiącach podwyżek oczekuje jeszcze więcej specjalistów niż je otrzymało w ubiegłym roku i tych najwyższych podwyżek oczekują juniorzy właśnie, co gdzieś tam zrozumiałe. Natomiast bardzo istotna informacja jest taka, że oni tych podwyżek prawdopodobnie nie dostaną. I to jest wniosek na podstawie tego, i tu Państwo widzą zestawienie odpowiedzi kandydatów i odpowiedzi firm. Żaden badany przez nas menadżer, a są wśród nich menadżerowie z firm bardzo zamożnych i bardzo dużych, zresztą różnych, ale generalnie to są często firmy dość innowacyjne i dość zamożne bywają. Żaden z tych menadżerów nie powiedział, że da w tym roku ponad 10% podwyżki tak masowo, w takich indywidualnych rozmowach, kiedy interpretowaliśmy ten raport z różnymi zaprzyjaźnionymi menadżerami, to oni mówili, że gdzieś tam jednostkom tak, że są ludzie, którzy mają ogromny wpływ na biznes, ogromnie się rozwijają i tak pojedynczo takie podwyżki mogą być, natomiast masowo całemu zespołowi takich podwyżek nie zamierza przyznawać nikt w tym roku. Mniejsze podwyżki do 10% będą, natomiast w ogólnym rozrachunku mniej firm da podwyżki niż kandydaci by oczekiwali. I to jest właśnie ten powód, dlaczego spodziewamy się większej rotacji w tym roku i dlaczego ta rotacja będzie tak bardzo w oparciu o wynagrodzenia, że te wynagrodzenia będą tym numerem 1 wśród motywacji. W jakich walutach zarabiają? Zarabiają w złotych i tu znowu widzimy, jakby ktoś z Państwa chciał sumować, że wychodzi nam ponad 100%, dlatego że niektórzy konsultanci, szczególnie kontraktowi, zarabiają na 2 projektach i wtedy to są 2 różne waluty. Najczęściej jest to wynagrodzenie naliczane miesięcznie, ale dniówki i godzinówki też są dość powszechne, to taka specyfika SAP-a. I teraz 2 takie slajdy, które ja nazywam marketingowymi, bo one zawsze muszą być w raportach i wszyscy je chcą. Ja jestem zresztą marketingowcem, natomiast one nie do końca mówią nam coś konkretnego, bo one pokazują, bo my tu nie mamy seniority i modułów, ale one czyli pokazują taki ogólny trend na rynku, ale te seniority i moduły oczywiście też Państwu pokażemy, bo wiemy, że to jest w takich raportach potrzebne. W raporcie, który Państwo dostaną, będzie można to sobie dokładnie przeanalizować. Ja mam tylko taki apel do Państwa, po pierwsze informacja, to są stawki, które podali nam badani w tym badaniu. Po drugie, pamiętajmy, że tam, gdzie mamy godzinówki, to są godzinówki dla kontraktów, a nie dla tego wewnętrznego B2B i w kontraktach jest to się mówi premia za ryzyko, wyższa stawka, bo to jest premia za ryzyko, co dość zabawne, bo tak naprawdę w SAP na rynku pracy tego ryzyka od kilku lat właściwie nie ma. Natomiast też każdorazowo, to oczywiście są widełki i
To jest po to, żeby Państwo mieli taki ogólny obraz tego, jak ta sytuacja wygląda, ale ja zastrzegam, żeby każdorazowo, jak szukają Państwo eksperta, zapytać na przykład naszych specjalistów o to, ile taki człowiek, którego szukacie, jaką pulę pieniędzy trzeba przeznaczyć na to stanowisko, bo to jest tak, że jak szukacie, nie wiem, MM-ki z 5-letnim doświadczeniem, to może on Was kosztować poniżej widełek albo powyżej widełek, w zależności od tego, kogo szukacie. Ja wiem, że to jest dla Państwa oczywiste, jak się znacie na rynku pracy SAP, ale na wszelki wypadek mówię o tym, bo to jest bardzo istotne, że statystyki to są aż i tylko statystyki. Teraz spróbujmy trochę spojrzeć w przyszłość, w kryształową kulę, ale właśnie bazując na tych statystykach i faktach, tak żeby to spojrzenie było jak najbardziej odzwierciedlające prawdopodobieństwo tego, co się wydarzyć może w nadchodzących miesiącach i latach. No, w dużej mierze te szanse, które stoją przed nami i wyzwania, one będą mocno sterowane przez to, co się na rynku dziać będzie ogólnie gospodarczo, makroekonomicznie. Perspektywy wyglądają bardzo ciekawie i rzeczywiście być może to jest ten moment, kiedy ten obecne zmrożenie rynku trochę stopnieje i nastąpią zmiany i nowe inwestycje zostaną uruchomione, bo tak, wielu z naszych klientów nadal podtrzymuje to, że niektóre z budżetów zostały zablokowane, zmrożone i czekają. Widzimy takie lekkie odbicie rynku w ostatnich miesiącach i część z projektów się uruchamia, część dostaje już jakąś konkretną datę na ten start, więc firmy nie tylko zajmowały się w ostatnim czasie blokowaniem i mrożeniem tych projektów, ale już zaczęły przechodzić do fazy planowania i ustalania dat, kiedy te projekty się wydarzą. Natomiast to, co oczywiście jest największym motorem napędowym w społeczności konsultantów, specjalistów SAP, ale również klientów SAP, no to jest nadchodząca migracja i ten fakt, że do 2027 roku będzie obowiązywało utrzymanie, ono może zostać wydłużone do 30 jako ten extension support, natomiast ta data 27 jest wyznaczona, SAP chce się jej trzymać, a to sprawia, że wiele firm, które są jeszcze przed migracją, będzie musiało tych specjalistów zatrudnić bądź zaangażować bardzo za pomocą kontraktów bądź usług firm konsultingowych, wdrożeniowych. I to, co widzimy też bardzo często w zespołach, które są jeszcze przed migracją, one mają bardzo często specjalistów, wspaniałych, doświadczonych ludzi, którzy w danej organizacji przez lata funkcjonowali, znają doskonale procesy, znają doskonale środowisko i tego klienta, wiedzą, jak za pomocą systemu wesprzeć ten biznes, natomiast są to osoby, które po prostu nie mają doświadczenia w migracji do HANY i to jest naturalne, bo po prostu byli w organizacji, która korzystała ze starszej wersji. I tutaj klienci bardzo często, poza tym, że szukają firm zewnętrznych, które za tę migrację będą odpowiadały, to też rozglądają się za pojedynczymi ekspertami, specjalistami z takim dwoma cyklami migracyjnymi do tego, żeby w formie kontraktu na rok, półtora zaangażować tę osobę do swojego zespołu, chociażby po to, żeby dzieliła się wiedzą, chociażby po to, żeby liderowała, była takim dodatkowym ekspertem, który napędza ten zespół, pokazuje temu zespołowi, w jaki sposób funkcjonować może. A kogo najchętniej przez najbliższe 3 lata firmy będą szukały? No, standardowo moduły finansowo-kontrolingowe, cały temat finansów, ponieważ tego jest najwięcej na rynku, ale też zmiany, które zachodzą cały czas w finansach, podatkach, w dostosowaniu tego, jak funkcjonuje organizacja, są na tyle duże, że tych finansów jest po prostu zapotrzebowanie nadal bardzo duże. 52% wszystkich poszukiwanych kompetencji będzie powiązane również z S4HANą, czyli będą poszukiwani specjaliści właśnie pod tę migrację w danych modułach, którzy już mają za sobą cykl migracyjny i mogą wesprzeć organizację, ją poprowadzić. Fiori jako technologia rzeczywiście to jest coś, co się pojawia bardzo często w naszych odpowiedziach od klientów i to też jest naturalne, ponieważ tych specjalistów na rynku obecnie jest mało. Oni bardzo często migrują z ABAP-a do Fiori, ale również z innych kompetencji, czysto IT, deweloperzy tego Fiori się uczą i będą wypełniali prawdopodobnie tę lukę. A jeżeli mówimy o tych najmłodszych specjalistach, to co ciekawe, to również mamy dane dotyczące tego, jak wygląda w ogóle rynek studiów,
że tak powiem, które studia naprodukują nam potencjalnych kandydatów na kolejne lata i najczęściej są to właśnie nauki o zarządzaniu jakości oraz informatyka techniczna i telekomunikacyjna, co też pokazuje w połączeniu z danymi, skąd pochodzą aktualni specjaliści SAP, że to na tych kierunkach należy ich szukać i jest duży potencjał, żeby ten rynek zbudować i myślę, że to też jest duże wyzwanie, takie nawet pewnego rodzaju misja dla wszystkich klientów SAP-a, tego, żeby nie popełnić błędów rynków Europy Zachodniej, gdzie nie zainwestowano w ten moment nauki tych młodszych, żeby wprowadzić ich do biznesu, nie dzielono się z nimi wiedzą. No i sytuacja dzisiaj tam wygląda tak, a nie inaczej, że wszyscy specjaliści są już na etapie myślenia o końcu kariery, aniżeli jej zaczynania i te braki są bardzo duże i widoczne na rynku specjalistów SAP. A kogo będą firmy zatrudniały? No w dużej mierze, tak jak wcześniej powiedziała Anna, tych 5-9-latków, czyli tych, którzy mają już doświadczenie biznesowe, mają doświadczenie często migracyjne i kompetencje do tego, żeby doradzać. W przypadku juniorów, tych młodszych osób zatrudniać będą, ale w ograniczonym stopniu. Nie jest to co prawda tak źle, jakby można było powiedzieć o szeroko rozumianym IT, gdzie są technologie, specjalizacje, w których rzeczywiście juniorzy od 2 lat mają fatalne możliwości wejścia na rynek. Mówię o takich specjalistach związanych z czystym developmentem frontendowym bądź testami, ostatnio już mniej popularnym Scrumem. Te wejście do branży jest dużo trudniejsze. Tutaj nadal firmy widzą potencjał w tych specjalistach, ale też wynika on w dużej mierze z tego, że w tej grupie tych najmniej doświadczonych ukrywają się również key userzy, czyli osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie biznesowe w innych obszarach, natomiast w roli konsultantów, specjalistów SAP zaczynają swoją drogę. I to też na tych w dużej mierze organizacje będą polowały. Ja tylko jeszcze tak trochę takie może rodzaj ostrzeżenia, bo to jest tak, że choć my się akurat mało zajmujemy zatrudnianiem juniorów, ale powiem, bo to ważne dla rynku, to, że my teraz w IT, w SAP tak mało zatrudniamy juniorów, to potem sprawi, że trochę nie będziemy mieli midów. Teraz trochę ekspertów od rynku pracy mówi, patrząc na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, jak juniorzy fantastycznie pokazują się na boisku, że junior dobrze zespołowi może zrobić, więc trochę patrząc na rynek pracy dziś, pamiętajmy o tym, że zatrudnienie juniora dzisiaj oznacza, że potem będziemy mieli lepszego mida. Niezatrudnienie go dzisiaj oznacza, że będziemy mieli, jeśli inwestujemy dzisiaj tylko w ekspertów i seniorów, to będziemy mieli świetnych ekspertów i seniorów, oni już są bardzo dobrzy, natomiast będziemy też ich mieli bardzo drogich. Więc taki apel do Państwa, żeby brać pod uwagę to, jak dobrze zespołowi może zrobić junior, ale też na to przekazywanie wiedzy, bo wszyscy teraz w projektach bardzo pędzą i to jest uzasadnione, jest ich tak dużo, przez S4HANA, tak jak pokazywał Piotr na tym wykresie, jest ich właściwie 2 razy więcej tych projektów praktycznie, statystycznie, i tego czasu na przekazywanie wiedzy nie ma, jest go trochę mało, ale żeby zadbać o przekazywanie wiedzy, bo jeśli patrzymy na rynek pracy SAP w Polsce, on nie ma jakichś szczególnych wyzwań, poza stawkami, które rosną, poza rotacją, ale ona jest wszędzie, nie tylko w SAP, to jakichś takich ogromnych wyzwań ten rynek nie ma. Dużym wyzwaniem jest to, żeby dzielić się wiedzą od ekspertów, żeby ją przekazywać juniorom, a w tej chwili nie robimy tego efektywnie. Tak, a jeżeli mówimy już o tej wiedzy i kompetencjach, no to dziś juniorzy mają kompetencje w tych najbardziej oczywiście popularnych w Polsce modułach, czyli produkcja, sprzedaż, finanse oraz technologie związane z programowaniem ABAP i Fiori. To, gdzie będą się rozwijali w ciągu następnych 3 lat, no to nadal to bardzo często jest po prostu ABAP i jako takie miejsce pozyskiwania kompetencji, ale również to jest gospodarka magazynowa, Fiori, EWM-ka. To, nad czym ubolewam zapewne, a wynika to bezpośrednio z pracy operacyjnej, no to gdzieś tam daleko na końcu wskazywanie na PIPO, czyli cały ten element integracyjny, którego dziś jest bardzo mało, a jak się okazuje, to również mało osób chce się w tym rozwijać, więc te role po prostu nadal będą bardzo trudne do pozyskania. Dzisiaj już są bardzo trudne, a prawdopodobnie będzie jeszcze trudniej znaleźć odpowiednio dobrych ekspertów w obszarze integracyjnym.
I jeszcze tylko krótko o tym, dlaczego my to wszystko wiemy. No wiemy to wszystko dlatego, że robimy badania rynku pracy SAP, a po co je robimy? Robimy je po to, bo chcemy dobrze wykonywać swoją pracę, bo doradzamy firmom w Polsce, jak budować ich zespoły IT, w tym jak budować ich zespoły SAP i pomagamy im w zakresie zarówno rekrutacji, jak i body leasingu i wychodzimy z założenia, że żeby to robić naprawdę dobrze, to musimy nie tylko mieć doświadczenie, ale też bieżącą wiedzę o tym, w jakim miejscu jest rynek.